Kryminalne opowieści. Podcast. Andy Polański zaprasza. Drodzy widzowie oraz słuchacze, doceniam każdą formę przekazu lub wsparcia, więc jeżeli ten podcast Ci się podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na YouTube lub ocenę na Spotify. Dziękuję i życzę udanego seansu. Wczesnym rankiem 18 czerwca 2014 roku 24-letnia kobieta chodzi nerwowo tam i z powrotem między swoim samochodem a budynkiem mieszkalnym w Ashland, małym miasteczku położonym w centralnej Szwecji. Nie spała całą noc, a jej myśli biegły w zawrotnym tempie. W końcu decyduje, że to zrobi. Ściska mocniej nóż i młotek, które trzyma w rękach, a dłonią szybko sprawdza kieszeń, upewniając się, że strzykawki wciąż tam są. Z determinacją w krokach rusza w stronę drzwi wejściowych. Witam serdecznie w kolejnym odcinku kryminalnych opowieści. Dziś początek troszeczkę nietypowy, ale chciałem Was poinformować, że w tym podcaście kilka rzeczy będzie zmienionych. Głównymi bohaterkami będzie Louisa Lind i Joanna Henningsen, kobiety 24-letnie oraz mężczyzna, w którym obie były zakochane. Nazwijmy go Fryderyk. To imię fikcyjne, które będę używać w tej historii. Wszystkie nazwiska w tej opowieści zostały zmienione, poza Louisą Lind i Joanną Henningsen. Ale zacznijmy od początku. Joanna Henningsen urodziła się w 1989 roku jako czwarte i najmłodsze dziecko w rodzinie. Dorastała w Felixbro, miejscowości liczącej zaledwie 1384 mieszkańców, niedaleko Örebro w środkowej Szwecji. Jej matka Annika miała tylko 17 lat, gdy urodziła swoje pierwsze dziecko, dziewczynkę o imieniu Siv. 5 lat później na świat wszedł chłopiec Sun Mats. Kiedy Siv i Sun Mats mieli odpowiednio 8 i 3 lata, ich matka Annika poznała nowego mężczyznę Larsa. Zamieszkali razem i to właśnie Lars został później ojcem Joanny. Zanim jednak do tego doszło, para doczekała się jeszcze córki Stiny, urodzonej 10 lat przed Joanną. Stina odegrała bardzo ważną rolę w życiu najmłodszej siostry. Gdy Joanna miała 8 lat, jej rodzice rozwiedli się. Pierwsze 2 lata po rozwodzie dziewczynka spędzała czas naprzemiennie w domach matki i ojca. Był to rozwód burzliwy. To Anika go zainicjowała, a Lars bardzo źle go zniósł. Od początku wmawiał dzieciom, że ich matka nie chce już być częścią rodziny. Większość rodzeństwa odwróciła się od niej, tylko najmłodsza Joanna stanęła po stronie matki. Rozwód i wzajemne oskarżenia rodziców wywarły ogromny wpływ na Joannę. Od najmłodszych lat interesowała się końmi. Chodziła ze starszym rodzeństwem do pobliskiej stajni, a jej pasja rosła wraz z wiekiem. Gdy tylko była wystarczająco duża, zaczęła brać lekcje jazdy konnej i szybko robiła postępy. Niemal każdą wolną chwilę poza szkołą spędzała w stajni, opiekując się końmi, pracując przy nich albo po prostu przebywając w towarzystwie innych dziewczyn z klubu jeździeckiego. 2 lata po rozwodzie z Larsem Anika poznała nowego mężczyznę ze Smalandii na południu Szwecji. Początkowo tworzyli związek na odległość, ale z czasem zdecydowali się, że Anika się przeprowadzi. 10-letnia Joanna ruszyła z matką na południe. Choć przeprowadzka nigdy nie jest łatwa, dla Joanny okazała się całkiem udana. Polubiła nowego partnera matki, dobrze zaklimatyzowała się w Smalandii i dobrze radziła sobie w szkole. Była wesołą, otwartą dziewczyną, bardzo ładną, popularną wśród chłopaków, a dziewczęta chciały się z nią przyjaźnić. W szkole średniej Joanna poznała chłopaka i zakochała się. Byli razem aż do końca liceum.
Konie nadal odgrywały dużą rolę w jej życiu, choć teraz musiała dzielić czas między stajnię a ukochanego. 6 czerwca 2008 roku Joanna ukończyła liceum z niemal samymi piątkami. Marzyła o tym, by zostać lekarzem albo weterynarzem. Oba cele były w jej zasięgu. Brakowało jej tylko jednego kursu z biologii i nauk ścisłych, które uzupełniła w kolejnym roku. W 2010 roku chłopak Joanny zerwał z nią. To był dla niej cios nie do zniesienia. On był całym jej światem, powodem, dla którego rano wstawała z łóżka, a teraz powiedział, że nie chce już z nią być. Joanna pogrążyła się w depresji. Jej matka nie wiedziała, jak jej pomóc, więc zadzwoniła do ojca Larsa. Ten przyjechał, został z Joanną przez 2 tygodnie i pomógł jej pakować rzeczy, by mogła wrócić do Fellingsboro. Joanna sama nie wiedziała, kim teraz jest ani czego teraz chce. Wiedziała tylko, że nie może zostać w Smalandii, bo każde miejsce przypominało jej byłego chłopaka. Dlatego przeprowadzka do ojca wydawała się rozsądnym rozwiązaniem, przynajmniej na jakiś czas. Wciąż marzyła o zostaniu lekarką, ale chciała najpierw zdobyć trochę doświadczenia zawodowego. Zatrudniła się w firmie Hydroscan w Orebro, produkującej węże i przewody przemysłowe. Tam poznała swojego nowego chłopaka, Niklasa. Szybko zamieszkali razem. Ich związek był namiętny, ale pełen kłótni. Niklas później zeznał, że Joanna wielokrotnie groziła samobójstwem, gdy się sprzeczali. Już po roku zaczęły pojawiać się poważne problemy. Niklas dostrzegł u niej chorobliwą zazdrość. Joanna ciągle oskarżała go o zainteresowanie innymi kobietami, sprawdzała jego telefon, przeszukiwała jego rzeczy. Była humorzasta i zaborcza, trzymała go w nieustannej kontroli. Choć Niklas chciał zakończyć ten związek, nie potrafił tego zrobić. Joanna zawsze groziła, że się zabije, jeśli tylko odejdzie. Po 2 latach Joanna postanowiła zrobić kolejny krok – kupić dom. Znaleźli nieruchomość w Ulsta, niedaleko Orebro, gdzie oboje pracowali. W kwietniu 2013 roku wprowadził się. Dla Joanny był to spełniony sen. Miała wreszcie własny dom. W pobliżu stajnie i 2 konie. Kilka miesięcy wcześniej Joanna zmieniła pracę. Została opiekunką osób niepełnosprawnych, asystentką personalną. Nie miała już motywacji, by wracać do szkoły, a potrzebowała stabilnego dochodu, by dostać kredyt na dom. I wtedy, gdy życie wydawało się stabilne, wszystko zaczęło się komplikować. W maju 2013 roku podczas imprezy w restauracji Tramps w Orebro Joanna poznała mężczyznę, którego później nazwała miłością swojego życia – Fredrika. Od razu poczuła z nim niezwykłą więź. On jednak miał już dziewczynę, z którą mieszkał, a Joanna była świeżo po zakupie domu z Niklasem. Wymienili się tylko kontaktami na Facebooku i zaczęli do siebie pisać. Latem 2013 roku zaczęły się zmiany. Joanna zerwała z Niklasem, choć nie chciała wyprowadzać się z domu i zostawiać koni. Zaproponowała więc, że się rozstaną, ale nadal będą mieszkać razem. Niklas, nie mając dokąd pójść, zgodził się. W tym samym czasie związek Fryderyka również się rozpadł. W końcu w czerwcu przeprowadził się do Fellingsboro. Pod koniec lata oboje byli wolni i zaczęli się spotykać. Ale szybko okazało się, że Joanna jest zbyt intensywna. Chciała każdą chwilę spędzać z Fryderykiem. Mówiła o wspólnym mieszkaniu, o kluczach do jego domu. On dopiero co zakończył długi związek i nie szukał poważnych zobowiązań. Pod koniec 2013 roku miał już dość. Powiedział, że potrzebuje przerwy. Joanna była zdruzgotana. Nie mogła spać, nie mogła jeść. Całymi nocami analizowała ich wspólne chwile. W styczniu 2014 roku postanowiła, że czas wziąć się w garść. Wciąż czuła coś do Fryderyka, ale wiedziała, że skoro on chce żyć bez niej, musi coś zrobić ze swoim życiem. Joanna założyła profil na portalu randkowym badu.com. Nie minęło wiele czasu, zanim zaczęła dostawać wiadomości od mężczyzn.
Joanna była drobna i bardzo ładna. Mierzyła 160 cm wzrostu, czyli około 5 stóp i 2 cali. Miała długie, ciemne, blond włosy. Jednym z mężczyzn, którzy do niej napisali, był Adam, wolny strzelec, dziennikarz. Wymieniali się wiadomościami przez kilka dni, aż w końcu zdecydowali się spotkać osobiście. Tak jak w przypadku wielu pierwszych randek w Szwecji, wybrali się na fikę, czyli kawę z czymś słodkim. To częsty wybór przy randkach online, bo jeśli nie ma chemii, nie trzeba spędzać całego wieczoru przy kolacji. Spotkali się i wszystko przebiegało dobrze. Oboje chcieli kontynuować spotkanie tego samego popołudnia, ale Adam miał umówione spotkanie w pracy. Postanowili więc zobaczyć się później, o 9 wieczorem u Adama w mieszkaniu, by obejrzeć film na Netflixie i po prostu spędzić razem trochę czasu. Joanna została na noc, a rano obejrzeli kolejny film i poszli razem na lunch w Orebro. Po południu Adam musiał iść do pracy, więc się pożegnali. Tymczasem Fredrik, prawdziwa miłość życia Joanny, poprosił ją o trochę przestrzeni. Joanna obiecała mu, że to uszanuje. Nie wysyłała mu żadnych SMS-ów ani wiadomości na Facebooku. To bolało, bo myśl o nim była jak rana, ale starała się o nim nie myśleć i jakoś iść dalej. Przelotne znajomości z Bodo, imprezy z przyjaciółmi i czas spędzany przy koniach sprawiły, że życie stało się znośne przez styczeń, luty i większość marca. Joanna nawet zaczęła czuć nadzieję po raz pierwszy od bardzo dawna. Ale nagle w połowie marca Fredrik wysłał SMS-a z wakacji w Tajlandii, pytając ją, jak się miewa. I właśnie wtedy wszystko wróciło. Uczucia Joanny odżyły z całą siłą, jej serce zaczęło bić szybciej, a na twarzy pojawił się szeroki uśmiech i rumieniec. Nie mogła się powstrzymać przed myślą, że może jednak jest dla nich przyszłość. Tak zaczęli się znowu spotykać. Joanna włożyła całe swoje serce i życie w ten związek, ale Fredrik nie angażował się tak jak ona. Nie był też wierny tylko jej. Dla niej ich relacja była poważna, dla niego nie. I to właśnie był początek końca. W ostatni weekend marca Fryderyk zaprosił znajomych na imprezę do siebie. Joanna też tam była i wypiła trochę za dużo. Zgodnie z ich ustaleniami miała nie zostawać na noc, ale była zbyt pijana, by prowadzić samochód, więc Fryderyk zaproponował, że ją odwiezie. Zabrali płaszcze i zeszli na parking pod blokiem, gdzie stało auto Fryderyka. Usiadła na miejscu pasażera i wtedy nagle przez parking w ich stronę zaczęła biec jakaś dziewczyna. Wyglądała na wyraźnie zdenerwowaną. Joanna nie miała pojęcia, kim ona była, ale Fryderyk wyglądał tak, jakby ją znał. To była Louisa Lind, stara znajoma Fryderyka. Szybko wyszło na jaw, że Fryderyk spotykał się w tym samym czasie także z nią. A gdy Louisa zobaczyła jego i Joannę razem w samochodzie, od razu zrozumiała, że nie jest jedyną kobietą w jego życiu. Podbiegła do auta, otworzyła drzwi od strony pasażera i próbowała wyciągnąć Joannę z samochodu. Była wściekła i krzyczała na nią, by natychmiast wysiadała. Fryderyk nie wiedział, co zrobić, zatrzasnął drzwi i odjechał. To oczywiście jeszcze bardziej rozsierdziło Louisę. Kiedy odjeżdżali, Fryderyk widział jeszcze, jak Louisa krzyczy i wymachuje pięścią za nimi. Wtedy powiedział Joannie, że zna się z Louisą od przedszkola. Dorastali w tej samej okolicy. Louisa była o rok młodsza od Fryderyka, a gdy chodzili do gimnazjum, zostali parą. Ich związek trwał przez całe liceum. Potem rozstali się, ale wciąż do siebie wracali. Byli przyjaciółmi z tak zwanymi korzyściami, którzy spędzali ze sobą czas, kiedy akurat oboje byli wolni. Louisa wychowywała się z rodzicami i starszym bratem niedaleko domu rodziców Fryderyka w miasteczku Akersund. Gdy miała około 5 lat, w 1996 roku, jej rodzice rozwiedli się. Została przy matce, odwiedzając ojca co drugi weekend. Jej brat przeprowadził się do ojca na stałe.
W 2012 roku Luisa miała 21 lat. To ojciec pomógł jej znaleźć pracę i z dystansu obserwował jej przyjaźń z Frederikiem. W jego oczach Fryderyk był złym wyborem. Nie nadawał się na jej partnera. Niejedną noc spędził, pocieszając córkę po tym, jak Fryderyk znów ją źle potraktował. A jednak było coś, co wciąż ich do siebie przyciągało. Przyjaciele opisywali Luisę jako wysoką, zdecydowaną młodą kobietę. Wiedziała, czego chce i nigdy nie pozwalała, by ktoś nią pomiatał. Miała temperament i ludzie ją szanowali. W gorących dyskusjach nie była osobą, która ustępuje. Pod tym względem była zupełnym przeciwieństwem Joanny. Joanna była spokojna, niemal nieśmiała. Niektórzy mówili wręcz, że łatwo ją było zdominować. Luisa natomiast była twardsza, interesowała się samochodami i sportami motorowodnymi. Około 18 roku życia Luisa poznała chłopaka imieniem Simon. Spotykali się 1,5 roku. W tym czasie trzymała Fryderyka na dystans. Ale w 2012 roku oboje zaczęli pracować razem w kopalni cynku i wtedy znów wrócili do dawnych przyzwyczajeń. Spotykali się od czasu do czasu. Skończyło się to jednak, gdy Fryderyk przeprowadził się do Örebro ze swoją dziewczyną, tą samą, z którą zerwał później, by być z Joanną w 2013 roku. Joanna nie wiedziała, że Fryderyk znów spotykał się z Luisą, ale po scenie przed samochodem zaczęła się domyślać. W rzeczywistości Fryderyk wznowił relację z Luisą w lutym, mniej więcej w tym samym czasie, gdy wysłał SMS-a do Joanny z Tajlandii. Można się tylko zastanawiać, co wtedy chodziło mu po głowie. Być może chciał utrzymać obie dziewczyny w niepewności, by móc żonglować nimi według własnej woli. Nadchodzące miesiące były bolesne zarówno dla Joanny, jak i Luisy. Bliscy później zeznali, że widzieli, iż coś jest nie tak. Obie przestały jeść i spać. Fryderyk nie potrafił zdecydować się, z którą z nich chce być, więc zwodził obie. Żadna nie miała siły odejść, każda miała nadzieję, że to właśnie ona zostanie wybrana. Na początku maja wyglądało na to, że Fryderyk skłania się ku Luisie. Joanna wpadła wtedy w panikę i powiedziała Fryderykowi, że jest w ciąży. To był dla niego szok. Planował wreszcie zerwać z nią na dobre. Dziecko zmieniało jednak wszystko. Fryderyk nie chciał mieć dziecka z Joanną, więc zażądał aborcji. Kłócili się o to bardzo gwałtownie, ale w końcu Joanna oznajmiła, że zgodnie z jego wolą dokona aborcji. Fryderyk odetchnął z ulgą i przygotowywał się, by ostatecznie zerwać z Joanną i skupić się na Luisie. Ale 1 czerwca w niedzielę Fryderyk poszedł na imprezę after work z kolegami z kopalni. Joanna zjawiła się tam nieproszona, tłumacząc, że musi coś mu powiedzieć. Fryderyk nie radził sobie z jej obecnością, więc pił coraz więcej. Ktoś zadzwonił do Luisy i ona również pojawiła się w tym lokalu. To musiało skończyć się katastrofą. Kiedy Luisa weszła, Fryderyk natychmiast wyszedł z nią na parking, Joanna poszła za nimi i zaczęła się gwałtowna kłótnia. W obecności Luisy Joanna powiedziała Fryderykowi, że nie dokonała aborcji, że nie mogła znieść myśli o usunięciu jego dziecka. Fryderyk był wstrząśnięty. Chciał być z Luisą, ale teraz sytuacja całkowicie się zmieniła. Nie mógł tak po prostu porzucić Joanny i dziecka. To byłoby za dużo. A co zrobił Fryderyk? Wrócił do baru i pił dalej z kolegami. Tymczasem Joanna i Luisa usiadły na ławce w pobliskim parku i zaczęły rozmawiać. Joanna opowiedziała, że Fryderyk mówił jej, iż to ona jest jedyną i że chce być tylko z nią. Luisa odparła, że on mówił dokładnie to samo jej. Obie były zawiedzione, ale przynajmniej mogły wyrzucić z siebie te emocje. Płakały, przytuliły się na pożegnanie i wróciły do baru. Fryderyk spotkał je przed wejściem, ale nie było już o czym mówić. Luisa znów straciła panowanie nad sobą i odeszła. Fryderyk chciał iść do domu sam, ale Joanna zdecydowała, że pójdzie z nim, mimo że Fryderyk, pijany, protestował. W głowie Joanny było jasne, on ją wybrał. Czuła się zwyciężynią.
Zasypiała przekonana, że teraz wszystko się ułoży. Jej marzenie wreszcie się spełniło. Był tylko jeden mały szczegół. Ciąży wcale nie było. Ale Joanna uznała, że tym zajmie się później. Najważniejsze, że Fryderyk był już jej. Fryderyk tymczasem czuł się uwięziony. Chciał zakończyć tę relację, ale nie potrafił. Tak jak wcześniej Niklas, poprzedni chłopak Joanny, nie był w stanie się od niej uwolnić, tak teraz Fryderyk znalazł się w tej samej sytuacji. Joanna nie przyjmowała odmowy, a teraz jeszcze miała jego dziecko. Co za bałagan, pomyślał. Ale dzień później, w poniedziałek 2 czerwca, Joanna obudziła się z uśmiechem. Była przeszczęśliwa, pewna, że Fryderyk należy już tylko do niej. W następnych dniach była wręcz w euforii. Później opowie policji, że to był najszczęśliwszy okres w jej życiu od wielu lat. Codziennie nocowała u Fryderyka, a on traktował ją jak księżniczkę, ale w jego głowie wciąż krążyły wątpliwości dotyczące ciąży i szukał sposobu, jak się z tego wyplątać. Kilka dni później, w sobotę, 6 czerwca, Fryderyk został w domu. Luisa bawiła się na imprezie, ale zadzwoniła do niego nad ranem. Fryderyk wyszedł z sypialni, by odebrać telefon. Joanna, zaniepokojona, zaczęła płakać. Bała się, że Fryderyk znów zmieni zdanie i wróci do Luisy. Gdy wrócił do łóżka, udawała, że śpi. Następnego dnia nie rozmawiali o tym, ale Joanna czuła, że coś się zmienia, że Fryderyk coraz bardziej się od niej oddala. Stawała się coraz bardziej chaotyczna i desperacka. Nie mogła znieść myśli, że mogłaby go stracić. Kłócili się coraz częściej. Fryderyk kilkukrotnie prosił ją, by zrobiła test ciążowy w jego obecności, ale ona odmawiała. Był 10 czerwca, wtorek. Joanna zabrała rzeczy i wróciła do domu, który wciąż dzieliła z byłym partnerem Niklasem. Oślepiona zazdrością napisała długą wiadomość do Luisy na Messengerze, pełną zawoalowanych gróźb, by ta zostawiła Fryderyka w spokoju. Potem zadzwoniła do Adama, dawnego znajomego z Badu, i zapytała, czy nie chce się z nią spotkać. Nie odzywała się do niego od stycznia, ale Adam zgodził się. Być może Joanna chciała w ten sposób wzbudzić zazdrość u Fryderyka. W czwartek wieczorem poszła na kolację do Adama. Zwierzyła mu się, że jej związek jest skomplikowany i że prawdopodobnie się rozstają. Spędziła u niego kilka godzin, po czym wróciła do domu. Pozostali w kontakcie przez Messengera przez kolejne dni. Tej samej nocy Joanna wymyśliła plan. W jej oczach niezawodny. Plan, który miał sprawić, że Fryderyk na zawsze będzie jej i tylko jej. Poszła do swojego miejsca pracy i zabrała stamtąd nici chirurgiczne i igły, środki odkażające, sterylne opatrunki i bandaże. Następnego ranka, w piątek, 13 czerwca, poszła do mieszkania Fryderyka, gdy ten był w pracy. Joanna weszła do łazienki z kuchennym nożem i rozcięła sobie brzuch. 3-calowe nacięcie w okolicy lewego jajnika. Użyła miejscowego środka znieczulającego, ale ten działa tylko na powierzchni skóry, więc ból musiał być potworny. Następnego dnia sama się zaszyła, nałożyła sterylny opatrunek i bandaż. Plan był prosty – pokazać Fryderykowi ranę. Po południu, kiedy Fryderyk powrócił do domu, Joanna od razu zdjęła opatrunek i pokazała mu cięcie. Zapytał, co się stało, a ona wymyśliła historię, że dzień wcześniej trafiła do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zakrzep w jajowodzie po dokonanej aborcji. Oczywiście była to kompletna bzdura, Joanna nigdy nie była przecież w ciąży. Reakcja Fryderyka nie była jednak taka, jakiej oczekiwała. Zamiast współczucia czy wyznania miłości usłyszała jedynie okej. Potem usiadł na kanapie w salonie i zaczął grać na Xboxie. Dla Joanny był to cios. Była głęboko rozczarowana. Sobota, 14 czerwca. Fryderyk po raz kolejny poprosił Joannę, by zrobiła test ciążowy w jego obecności, skoro twierdziła, że wcześniej miała aborcję. Zgodziła się, wynik wyszedł negatywny. Oczywiście, dla Fryderyka to był koniec.
Teraz wiedział już, że Joanna nigdy nie była w ciąży. Zażądał, by oddała mu klucze, zabrała swoje rzeczy i odeszła. Powiedział, że to definitywny koniec i żeby przez kilka dni trzymała się od niego z daleka. Joanna spytała jeszcze, czy wróci do Luisy. Frederick zaprzeczył. Joanna wróciła do swojego domu, załamała się i zadzwoniła do starszej siostry Styny. Powiedziała jej, że między nią a Fryderykiem wszystko skończone i że ma ochotę wpakować sobie kulę w głowę. Jednocześnie nie mogła znieść myśli, że Fryderyk i Luisa mogliby być znowu razem. Zaczęła fantazjować o śmierci Luisy. Śledczy, którzy później sprawdzili jej historię, wyszukiwania w internecie, natrafili na przerażające frazy. Najlepszy sposób, żeby kogoś zabić, wynajęcie zabójcy, zabić byłą dziewczynę chłopaka, jak to jest zabić człowieka, jak uniknąć kary za morderstwo, wstrzykiwanie alkoholu do organizmu. Joanna napisała też SMS do Adama, pytając, czy mogą się spotkać 16 czerwca we wtorek. Wieczorem podjechała pod jego mieszkanie, zaparkowała i o 20:13 wysłała mu wiadomość. Wpuścił ją do środka. Adam później zeznał policji, że Joanna była przygaszona, smutna, że to naprawdę był koniec z Fryderykiem. Wspomniała też o innej kobiecie, która wchodzi między nich i która teraz prawdopodobnie wygrała. Adam dodał, że Joanna przejęła inicjatywę w łóżku. Zasnęli około północy, a rano Joanna wyszła wcześniej do pracy. To był ostatni raz, kiedy Adam ją widział. Środa, 17 czerwca. Joanna cały dzień pracowała, a przed wyjściem zabrała z miejsca pracy leki na receptę i kilka strzykawek. W jej głowie coraz wyraźniej rodził się plan, jak pozbyć się Luisy. Joanna była wielką fanką serialu Dexter, historii o seryjnym mordercy, który jednocześnie pracował jako analityk plam krwi w policji. Joanna uznała, że jego metoda odurzania ofiar przed zabójstwem idealnie pasuje do jej celu. Luisa była wyższa i silniejsza od niej. Bez środków uspokajających Joanna nie miała szans. Podczas gdy Joanna snuła mordercze plany i spotykała się z Adamem, Frederick poczuł ulgę. Wreszcie powiedział Joannie, że nie chce mieć z nią nic wspólnego i teraz mógł zacząć życie na nowo. Z Luisą. W sobotę, dzień po rozstaniu, spędził noc u Luisy. W poniedziałek oboje poszli do pracy, a wieczorem znów spotkali się w jej mieszkaniu. We wtorek, 17 czerwca, po kolacji i oglądaniu telewizji, wrócili do mieszkania Fryderyka w Akersund i spędzili noc razem. Fryderyk miał w środę wczesną zmianę, więc wstał o 5 rano. Delikatnie pogłaskał Luisę po policzku i pocałował oraz powiedział, że ją kocha. Wyszedł, nie wiedząc, że to ostatni raz, kiedy widzi ją żywą. Tej samej nocy Joanna nie mogła spać. Cały dzień spędziła czytając w internecie o metodach morderstw i nakręcając sobie nienawiść do Luisy. Przewracała się z boku na bok aż do 4 rano, kiedy miała już dość. Była środa, 18 czerwca. Joanna postanowiła raz na zawsze załatwić sprawę z Luisą. W planie miała 2 możliwe scenariusze. Albo zaskoczy Luisę w domu i uderzy młotkiem w głowę, aż ta straci przytomność, albo ukryje się w jej samochodzie, a gdy Luisa ruszy do pracy, wbije jej strzykawkę ze środkiem nasennym. Tak samo jak w Dexterze. Joanna później twierdziła, że nigdy nie chciała jej zabić, tylko nastraszyć, żeby zostawiła Fryderyka w spokoju. O 4:15 wyszła z domu, uzbrojona w młotek kowalski, używany do kucia końskich podków, kuchenny nóż i 2 strzykawki, wypełnione mieszanką wódki, środka uspokajającego i melatoniny. Pierwszym przystankiem był blok Luisy. Joanna wiedziała, że Luisa jeździ białym Fordem Mustangiem. Nie znalazła go w pobliżu, więc pojechała dalej. O 4:40 wysłała SMS-a do swojego byłego partnera Niklasa, z którym wciąż dzieliła dom, że konie uciekły i musi się nimi zająć.
Kolejny przystanek to mieszkanie Fryderyka. Na parkingu zobaczyła białego Mustanga. Aby mieć pewność, skorzystała z internetowego rejestru pojazdów i sprawdziła, czy auto jest zarejestrowane na Louisę Lind. Było. Była prawie 6 rano. Joanna wiedziała, że Fryderyk wyszedł już z domu do pracy. W aucie czekała, żeby nie rzucać się w oczy. Wejście do klatki było zamknięte do 6, a ona doskonale o tym wiedziała. Czekała, aż drzwi się otworzą. Louisa była sama w mieszkaniu Fryderyka, szykując się do pracy. Była szczęśliwa, po raz pierwszy od miesięcy czuła, że wszystko może się ułożyć. Jeszcze tego ranka Fryderyk powiedział przecież, że ją kocha. Louisa spojrzała ostatni raz w lustro, wzięła torebkę i wyszła. Odwróciła się do drzwi, by je zamknąć na klucz. I wtedy Joanna podeszła od tyłu i uderzyła ją młotkiem w głowę. Według zeznań Joanny cios nie wywołał takiej reakcji, jakiej się spodziewała. Louisa nie krzyknęła, tylko jęknęła, zasłaniając głowę rękami. Joanna uderzyła ponownie. Kolejne ciosy sprawiły, że Louisa osunęła się na schody. Joanna wpadła w panikę. Bała się, że ktoś usłyszy odgłosy w klatce. Zaczęła więc ciągnąć Louisę z powrotem do mieszkania. Zamknęła za sobą drzwi, upuściła młotek na podłogę i rozkazała jej, żeby była cicho. Ale Louisa jęczała coraz głośniej. Nagle coś przerwało ten chaos. Do drzwi mieszkania zapukał sąsiad. Po usłyszeniu pukania do drzwi Joanna wpadła w panikę. Nie wiedziała, kto to był, ale najwyraźniej ktoś z sąsiadów usłyszał hałas i chciał sprawdzić, co się dzieje. Joanna nie miała pojęcia, co zrobić dalej, więc spróbowała odciągnąć Louisę dalej od drzwi, z dala od osoby, która stała po drugiej stronie. W jakiś sposób zdołała wciągnąć Louisę do łazienki i wyjęła z kieszeni strzykawkę. Tak jak Dexter wbiła jedną z nich w szyję Louisy, mając nadzieję, że to ją uciszy. Ale Louisa tak łatwo się nie poddała. Gdy igła dotknęła jej skóry, szarpnęła się i odskoczyła od bólu. Joanna zakleła i zaczęła wymyślać plan B. To wszystko nie szło tak, jak zaplanowała. Louisa próbowała wyrwać się z rąk napastniczki. Joanna chwyciła ją mocniej i wcisnęła jej w usta ręcznik, żeby ją uciszyć. Ale Louisa była silna. Walczyła. Joanna musiała posunąć się dalej, aby odzyskać kontrolę nad sytuacją. Wyciągnęła kuchenny nóż, który przyniosła z sobą i dźgnęła Louisę w szyję. W tym samym czasie za drzwiami wciąż było słychać pukanie sąsiada. Hałas docierał aż do łazienki. Joanna wielokrotnie dźgnęła Louisę nożem, ale nie była zadowolona z zadanych obrażeń. Wybiegła do salonu, szukając bardziej skutecznej broni i znalazła nóż myśliwski Fryderyka, leżący na biurku przy komputerze. Louisa leżała już na podłodze w łazience, pozornie bez życia, kiedy Joanna wróciła i kontynuowała atak, tym razem nożem myśliwskim. Wreszcie zapanowała cisza. Louisa zamilkła. Na szczęście, pomyślała Joanna, po czym zwymiotowała do toalety. Mieszkanie było teraz zupełnie ciche. Pukanie ustało. Louisa nie oddychała. Jedynym dźwiękiem, jaki Joanna słyszała, było bicie własnego serca, przyspieszone od przypływu adrenaliny. W stanie szoku i paniki Joanna zmusiła się do działania. Wyszła z mieszkania, zostawiając Louisę za sobą. Pobiegła do swojego samochodu i zadzwoniła do swojego byłego chłopaka Niklasa. Powiedziała mu, że zrobiła coś naprawdę głupiego i że została zaatakowana przez Louisę, która rzuciła się na nią z nożem. Niklas odpowiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z jej sprawami i rozłączył się. Joanna wróciła do swojego domu i po prostu siedziała tam przez chwilę, rozważając, jakie ma opcje. Nie chciała skończyć w więzieniu. Chciała tylko, żeby to wszystko zniknęło, żeby można było o tym zapomnieć. Przepełniona lękiem z powrotem pojechała do mieszkania Fryderyka, gdzie ciało Louisy wciąż leżało w łazience. Była wtedy około 9 rano.
Kiedy weszła do łazienki, Luisa leżała dokładnie w tej samej pozycji, w której zostawiła ją wcześniej. Stało się jasne, naprawdę ją zabiła. Teraz musiała w jakiś sposób pozbyć się ciała. Joanna była drobną dziewczyną, a Luisa była zbyt ciężka, by mogła ją unieść. Joanna postanowiła również wziąć przykład z serialowego Dextera. Żeby pozbyć się ciała, musiała je pociąć na mniejsze części, a do tego potrzebowała odpowiednich narzędzi. Dlatego wróciła do swojego domu. W drodze próbowała jeszcze raz zadzwonić do swojego byłego chłopaka Niklasa, ale nie odbierał od niej telefonów. W domu Joanna znalazła piłę i kilkanaście niebieskich toreb z Ikea. Przebrała się w inne ubranie i wrzuciła poprzednie do pralki. Tego dnia miała na sobie dżinsy, czarne skarpetki, czarny t-shirt z napisem Game z przodu oraz szarą bluzę z kapturem. Białe, płócienne buty zostawiła na sobie, mimo że miały już ślady krwi. Ubrała się teraz w czarne spodnie dresowe i różową koszulkę na ramionczka. W drodze powrotnej do Akersund zatrzymała ją policja za przekroczenie prędkości. Było to o godzinie 11:49 przed południem. Gdy ponownie dotarła do mieszkania, była już 12:15. Zaparkowała swój samochód tuż przed drzwiami wejściowymi i weszła na górę. Po kilku godzinach pracy miała już 3 torby z częściami ciała. Na koniec Joanna wzięła ręcznik, który wcześniej wcisnęła Luisie do ust i przykryła nim jej głowę oraz twarz. Te 3 torby złożyła do swojego Forda Fiesty zaparkowanego przed wejściem do budynku. Następnie wróciła na górę i dokładnie wysprzątała mieszkanie. Krew była wszędzie, od przedpokoju aż do łazienki. Wzięła mop i wiadro ze schowka na środki czystości i zaczęła zmywać podłogi. Nóż myśliwski Federica po starannym umyciu odłożyła dokładnie na to samo miejsce, skąd go wzięła. Na końcu wypukała zakrwawiony mop w łazience i zamknęła drzwi. Zostawiła też notatkę dla Federica, była pasywno-agresywna. Brzmiała tak. Cześć, biorę pod uwagę twoje całkowite milczenie wobec mnie. Doszłam do wniosku, że mnie nie wybrałeś, więc postanowiłam wpaść i zabrać resztę moich rzeczy z twojego mieszkania. Przywitała mnie Psycho Luisa. Tak, miło widzieć, że już ruszyłeś dalej. Wrzucę twój klucz do skrzynki pocztowej, a wszystkie rzeczy, które mogłyby ci o mnie przypominać, zabrałam. Mam nadzieję, że ty i Luisa będziecie żyć długo i szczęśliwie. Oboje jesteście bardzo podobni, kiedy jesteście źli. Dbaj o siebie. Zawsze będę cię kochać, Frederiku. Ściskam i całuję. Twoja Joanna. Zanim wyszła z budynku, zapukała jeszcze do mieszkania sąsiadów i powiedziała im, że miała kłótnię z Luisą, dziewczyną Frederica. Podkreśliła, że Frederic nie miał nic wspólnego z zamieszaniem, które było słychać wcześniej. Gdy policja pytała ją później o ten gest, wyjaśniła, że nie chciała, aby Frederic miał kłopoty z właścicielem mieszkania. Około godziny 14 Joanna opuściła mieszkanie Frederica, prowadząc swój samochód, w którego bagażniku znajdowały się szczątki Luisy. Zaparkowała go na parkingu przy pobliskim sklepie spożywczym. Potem wróciła pieszo i wsiadła do samochodu Luisy. Kluczyki znalazła w jej torebce zaraz po zabójstwie. Pomyślała, że odjedzie nim w inne miejsce, aby wyglądało to tak, jakby Luisa sama odjechała. Wychodząc z budynku, Joanna zadzwoniła do swojej starszej siostry i opowiedziała jej o rzekomej strasznej kłótni z Luisą. Twierdziła, że Luisa rzuciła się na nią z nożem, doszło do szarpaniny, a Luisa zraniła ją w dłoń. Wtedy Joanna miała uciec. Nie powiedziała jednak siostrze, że ją zabiła. W jej wersji wydarzeń Luisa wciąż żyła. O 14:30 Joanna wyszła z mieszkania, czekała ją zmiana w pracy, więc zaparkowała samochód Luisy pod własnym miejscem pracy i weszła do środka. Koledzy z pracy od razu zauważyli ranę na jej dłoni i zapytali, co się stało. Joanna nie wyjaśniła niczego, ale pozwoliła się zabrać do lekarza, aby rana została opatrzona jeszcze tego samego popołudnia. Gdy wróciła godzinę później, zachowywała się tak, jakby nic nadzwyczajnego się tego dnia nie wydarzyło.
Zmiana Fryderyka w kopalni cynku skończyła się o 15:25. Pod ziemią nie ma zasięgu, więc nie próbował wcześniej kontaktować się z Luisą. Kiedy wyszedł na powierzchnię, zobaczył wiadomość od Joanny. Zadzwoń do mnie. Kilkakrotnie dzwonił do Luisy, ale bez odpowiedzi. W końcu niechętnie zadzwonił do Joanny, wiedząc, że skończy się to kłótnią. Joanna powiedziała mu, że była u niego w mieszkaniu i że pokłóciła się z Luisą. Gdy Fryderyk zapytał, czemu Luisa nie odbiera, Joanna uspokajała go, że wszystko jest w porządku, Luisa żyje, jest cała i zdrowa. Kiedy Fryderyk wrócił do domu, zauważył, że mieszkanie zostało wysprzątane, a mop wciąż stał na widoku. Zadzwonił więc do Joanny ponownie i zapytał, co dokładnie się wydarzyło. Joanna powtórzyła, że doszło do kłótni, że Luisa miała nóż i że to ona sama zraniła Joannie dłoń. Podłogi były zakrwawione, więc Joanna postanowiła posprzątać przed odejściem na dobre. Fryderyk zaczął się poważnie martwić o Luisę. Dlaczego nie odbiera telefonu? Jeździł po okolicy, odwiedził nawet jej brata w Brookman, ale nie wspomniał o swoich podejrzeniach. Tymczasem również przyjaciele Luisy zauważyli, że zniknęła. Próbując się z nią skontaktować, zaczęli obdzwaniać wszystkich i jeździć po okolicy, szukając jej samochodu. Fryderyk ponownie zadzwonił do Joanny. Jej opowieść nie trzymała się jednak kupy. W końcu Joanna stwierdziła, że zadzwoni na policję, ponieważ według niej Luisa była cała, kiedy rano opuszczała mieszkanie. Zła, ale żywa. Świadomość, że Fryderyk wrócił już do domu, sprawiła, że Joanna zaczęła panikować. Ktoś mógłby odkryć ciało Luisy w jej samochodzie. W końcu to ona nim jeździła, a ludzie szybko by się zorientowali. Zadzwoniła więc do koleżanki z pracy i poprosiła o zastępstwo. O 17:30 Joanna opuściła swoje miejsce pracy i odjechała samochodem Luisy na stację kolejową w pobliskiej miejscowości Hallsberg. Tam zaparkowała auto i zapłaciła za postój kartą kredytową Luisy. Potem wsiadła w autobus do Akersund o 18:05, płacąc już własną kartą. Nasza sprytna Joanna zostawiła więc mnóstwo śladów dla policji. W Akersund poszła na parking przy sklepie spożywczym i wsiadła do swojego samochodu, w którego bagażniku nadal leżały szczątki Luisy. Siedziała chwilę, zastanawiając się, co dalej zrobić. Wpadła nawet na pomysł, aby ułożyć ciało na torach i poczekać, aż przejedzie pociąg. Miałoby to wyglądać na samobójstwo. Ostatecznie uznała jednak, że to zbyt absurdalne. Ruszyła więc przed siebie bez konkretnego planu, aż znalazła boczną drogę prowadzącą w głąb lasu. Wjechała nią kawałek, a potem wyniosła z auta torby z Ikei zawierające szczątki Luisy. Ułożyła je pod drzewami i przykryła liśćmi oraz gałęziami. Jedyną rzeczą, którą zabrała z powrotem, była piła. Młotek i strzykawki wyrzuciła osobno. Kiedy Joanna wróciła do domu, była bardzo nerwowa, wyczyściła samochód tak dokładnie jak mogła, a piłę schowała w składziku z narzędziami. Ubrania wrzuciła do pralki i przebrała się w letnią sukienkę oraz leginsy. W salonie czekał już na nią Niklas. Po jej wcześniejszych telefonach i zachowaniu był pewien, że stało się coś strasznego. Gdy ją skonfrontował, Joanna nic nie wyjaśniła. Zamiast tego poprosiła go, aby zawiózł ją na komisariat policji. Chciała zgłosić napaść Luisy. Niklas odmówił, mówiąc, że jest już późno i komisariat i tak pewnie będzie zamknięty. Wtedy Joanna sama zadzwoniła na policję i opowiedziała im tę historię, którą wcześniej przekazała Fryderykowi, siostrze i współpracownikom. Luisa rzuciła się na mnie z nożem. Po godzinie patrol przyjechał do jej domu, by spisać zeznania. Joanna trzymała się swojej wersji, ale tej samej nocy zarówno Fryderyk, jak i Niklas zostali zabrani na przesłuchanie. Za każdym razem, gdy policjanci prosili Joannę, by powtórzyła swoją historię, pojawiały się nowe szczegóły i rozbieżności. Detektywi zaczęli być bardzo podejrzliwi. W końcu jeden z nich nie wytrzymał i krzyknął, żeby powiedziała prawdę. Wtedy Joanna się załamała. Przyznała, że zabiła Luisę i pozbyła się jej ciała. Policjanci zabrali ją na miejsce, które wskazała.
Teren został od razu odgrodzony, a na miejsce wezwano techników kryminalistycznych. Joanna była w złym stanie psychicznym i musiała zostać przewieziona do oddziału psychiatrycznego, gdzie przebywała aż do rozpoczęcia procesu w listopadzie 2014 roku. Została skazana na 16 lat więzienia za zabójstwo i poćwiartowanie ciała swojej rywalki. Sprawa oczywiście została zaskarżona. 18 marca 2015 roku Sąd Wyższej Instancji zmienił wyrok na dożywocie. Joanna Henningsson trafiła do więzienia dla kobiet o nazwie Hinzenberg. 3 miesiące później, 31 lipca, znów popadła w kłopoty. Postawiono jej zarzut gróźb karalnych i napaści wobec innej osadzonej, 22-letniej, skazanej kobiety za usiłowanie zabójstwa. Joanna zaczęła ją zastraszać, żądając posłuszeństwa. Groziła, że jeśli nie będzie chodzić z nią na spacery po więziennym dziedzińcu, skrzywdzi jej młodszego brata. W końcu zaczęła nawet grozić jej śmiercią i domagała się, by kobieta zgodziła się ją poślubić. Ofiara została przeniesiona do innego więzienia, a wszystkie listy, które Joanna do niej napisała, przechwytywała administracja. Wygląda więc na to, że system będzie musiał trzymać Joannę za kratami jeszcze przez długie lata. Aktualnie nie ma żadnych wiarygodnych doniesień ani publicznych informacji dotyczących dalszych losów Joanny. Czy jest w trakcie apelacji, czy doszło może do zmiany w wyroku, przesunięcia między więzieniami lub nowych przesłuchań. Nie ujawniono również żadnych osobistych, zdrowotnych czy psychologicznych aspektów tej sprawy. Sprawa Joanny Henningsson i Louisy Lin na zawsze zapisała się w szwedzkiej historii kryminalnej jako jedna z najbardziej brutalnych i niepokojących spraw. Nie chodzi tylko o sam akt zabójstwa. Chodzi o obsesję, która krok po kroku zmieniła młodą kobietę w morderczynię. O zazdrość, która zniszczyła 3 życia – Louisy, Joanny i Frederika. W społeczeństwie, który słynie z ładu i spokoju, ta zbrodnia była niczym przebicie cienkiej tafli lodu. Nagłe, gwałtowne i odsłaniające ciemność, której nikt się nie spodziewał. Dziś Joanna odsiaduje dożywotni wyrok w więzieniu Hinzenberg. To miejsce, w którym kobiety skazane za najcięższe zbrodnie spędzają swoje lata, często całe życie. Joanna ma obecnie nieco ponad 30 lat. Jeśli kiedykolwiek wyjdzie na wolność, będzie to zapewne dopiero w dalekiej przyszłości. Louisa już nigdy nie wróci do rodziny i przyjaciół. Jej życie zostało brutalnie przerwane w wieku zaledwie 24 lat. Frederick, mężczyzna, o którego uczucia rywalizowały obie kobiety, został zmuszony żyć z piętnem tej tragedii. Stracił nie tylko partnerkę, ale i spokój, a być może także wiarę w ludzi. Sprawa ta uczy nas czegoś, co może wydawać się banalne, a jednak wciąż powraca w najczarniejszych historiach, że obsesja potrafi oślepić, a zazdrość zniszczyć. Bo kiedy uczucie staje się chorą potrzebą posiadania drugiej osoby za wszelką cenę, droga do tragedii może być krótsza niż ktokolwiek przypuszcza. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka Kryminalnych Opowieści. Jeśli ta historia Was poruszyła, podzielcie się nią w komentarzach i napiszcie, jakie macie refleksje. Pamiętajcie też, że każde wsparcie, czy to subskrypcja kanału, polubienie, komentarz, czy symboliczna kawa na moim profilu, pomaga mi tworzyć kolejne odcinki i docierać do nowych słuchaczy. Do zobaczenia w następnym odcinku, a tymczasem uważajcie na siebie i trzymajcie się bezpiecznie.